Mijam dobrze uzbrojone posterunki, mknąc leśnymi ścieżkami, aż docieram do, jak mi się zdaje, kolejnego miejsca pojedynku. Zrujnowany amfiteatr to idealne miejsce, gdzie mogę znaleźć przeklętego czempiona. Wchodzę do środka. Jeszcze przed pojedynkiem wypijam eliksir i tutaj mała pauza, bo widzicie, małą wtopę tutaj zaliczyłem. Bo myślałem, że te duże eliksiry mogę ze sobą mieszać, no wiecie, ten eliksir bestii i tym podobne. A okazuje się, że jak zwykłe mikstury mogę ze sobą mieszać, tak tych już niekoniecznie i mogę mieć aktywną tylko jedną. No to mamy nauczkę na przyszłość. Ale wracając, sam przeklęty czempion na samym starcie troszkę mnie zaskoczył swoją mobilnością i tym, że nasza arena walki pomniejsza się z czasem, jak i utraconym życiem naszego przeciwnika. I tak się pomniejsza i pomniejsza. Jedynym skutecznym sposobem walki z nim w tym momencie było używanie broni dystansowych, ale jako, że łuk był już na niego za słaby, no to zostały mi tylko noże, które nie są wcale takie złe, tylko trzeba nauczyć się nimi walczyć. Arena z kolejnymi ciosami stawała się coraz mniejsza i kiedy myślałem już, że dam sobie radę na spokojnie z czempionem, ten nagle jednym uderzeniem wyrzuca mnie z areny, przez co mój pasek życia kurczy się momentalnie. I żeby tego było mało, każdy jego kolejny cios jest w stanie wyrzucić mnie poza bezpieczną strefę. I choć niewiele brakowało, tak pierwsze starcie okazało się fiaskiem. O nie, stary, tak łatwo sobie nie odpuszczę. Drugie starcie idzie naprawdę dobrze. Znam większość jego sztuczek i wiem, że czas nie jest sprzymierzeńcem w tej walce. Idzie naprawdę bajecznie. Większość ataków jestem w stanie przewidzieć. Co za tym idzie, naprawdę przoduję w tym pojedynku, ale do czasu. Bo kule lecące, na moje nieszczęście, wypadły poza obręb areny. A ja niestety nadziałem się na atak stunujący, przez co tracę masę życia. A miało być tak pięknie. Ale ja się nie poddaję i dowiozę to do końca. I choć wiele nie brakowało, to takiej zniewagi ci nie wybaczę. Bo brakowało mi tak niewiele. Jako że mój przeciwnik jest bardzo mobilny, trzeba będzie go odrobinę spowolnić. Dlatego też podmieniam zaklęcia na mrożące i okazuje się to nawet niezłym pomysłem. Przeciwnik spowolniony, więc mam coraz większe szanse. I na dodatek, na arenę podczas dnia nie docierają promienie słońca, więc mogę walczyć z nim cały czas. I co może pójść nie tak? Zrobiłem go, ale za jaką cenę? No i sukces. Kolega został pokonany, tylko teraz pytanie, czy on tam cały czas będzie? Bo chyba dosłownie mnie pokurwi, jak okaże się, że gra postanowiła go zresetować i zniknie. Nawet nie możecie sobie wyobrazić, jaką ulgę poczułem, jak zobaczyłem, że on tu nadal jest. A więc, noc 81 dobijam przeklętego czempiona i to ja zostaję nowym mistrzem areny. Plus darmowymi surowcami nigdy nie pogardzę. I chętnie wypróbuję te bliźniacze ostrza. Ale jako, że pistolety też muszą być fajne, to biegnę od razu szukać JD łowczyni wampirów. Kilka razy w serii już ją mijałem, okolicy farm bawełny i przy babuni. Więc tam ruszę na poszukiwania. I muszę powiedzieć, że miałem rację. Na dodatek okazało się, że jej ścieżka wędrówek znajduje się nieopodal mojej bazy i noc 81 już się kończyła. Ale to w niczym nie będzie mi przeszkadzać, bo nasza pani łowczyni nie należy do najtrudniejszych bossów. I trochę żałuję, że nie posłuchałem się jednego z was w komentarzach, bo walka z nią jest banalnie prosta, tym bardziej ma długie czasy pauzy pomiędzy atakami i mogłem zdobyć już te pistolety na początku aktu drugiego.
ale nieważne, potężne bliźniacze ostrza i pistolety są w zasięgu mojej ręki. A do końca aktu drugiego zostało mi tylko 3 bossów, więc teraz nie pozostaje mi nic innego jak wrócić do bazy. Tylko najpierw zgarnę swojego konia, zlecam wytwarzanie nowych broni i okazuje się, że na starcie bliźniacze ostrza od razu mogą otrzymać upgrade. No lepiej być nie mogło. I z nadejściem nocy 82 mogę cieszyć się nową bronią. I nie mogę się doczekać, kiedy ją wypróbuję. Ale zanim to najpierw odbieram zgromadzony lód od moich sług, dzięki czemu mam naprawdę spore zapasy miedzi na przyszłość. Resztę nocy 82 poświęcam na rozłożenie wszystkiego po maszynach i na dodatek zbieram trochę podstawowych surowców. No w końcu chciałbym zacząć odblokować więcej technologii, a do tego będziemy potrzebować sporo papieru. Pora też przetestować ładunki wybuchowe, które wcześniej stworzyłem. I te, choć ze skałami sobie radzą, tak z większymi bryłami żelaza nie poradzą sobie wcale. No nic, trudno, zostaje mi tylko klasyczna metoda wydobycia. No chyba, że tutejszym lokatorom nie spodoba się moja obecność i pokażą mi drogę do wyjścia. O nie, stary, ja już skumałem aluzję. W tym momencie nie pozostaje już mi nic innego, jak zdobyć tylko schemat na pradawną kuźnię. W końcu w zamku mam schematy na pierwsze magiczne bronie i na pewno kapitan gwardii Octavian chętnie podzieli się ze mną swoją wiedzą. A na samym początku na jego ludziach chętnie potestuję sobie nowe zabawki. Przy okazji też przetestuję eliksir wilkołaka, podnoszący moją szybkość, jak i skuteczność w walce. Czyszczę dziedziniec przeciwników dość skrzętnie i muszę powiedzieć szczerze, bliźniacze ostrza to moja nowa ulubiona broń. Choć pistolety też są niczego sobie. W poukrywanych skrzyniach znajduję przydatne surowce wraz ze schematami. O, i taki łańcuszek też znalazłem. Ale nie ma co czekać, pora na pierwsze starcie z przywódcą gwardii, który grzmoci mnie na ten moment dość potężnie. I na dodatek mogłem wyczyścić jeszcze ten patrol, bo dostaję od nich takie łombo combo, że aż brak słów. I kiedy próbuję zrobić szybką cofkę, dostaję perfekcyjne pchnięcie w plecy. I już czuję, że na tym bossie spędzę trochę czasu. Szybko wracam do fortu, odbieram swoje łupy, bo jest ich sporo. Na dodatek muszę też uzupełnić brakujące zapasy krwi. Może to nie 92% krew, ale powinna się nadać. Na dodatek czuję, że tarcza przeklętych w tym pojedynku to podstawa, bo widzicie, kiedy mój przeciwnik w nią uderzy, za każdym razem pojawi się dodatkowy szkielet, który będzie mógł go na chwilę rozproszyć i odciągnąć ode mnie. I jeszcze dobrze by było pozbyć się tego patrolu. Dodatkowo odbiorę trochę lepszej krwi osiłka, bo ta 42 da mi trochę więcej perków. I pora na kolejną przepychankę. Tak w ogóle muszę kiedyś spróbować tych wyzwań. Jeżeli wiecie, o co w nich chodzi, dajcie znać w komentarzach. Tym razem idzie zdecydowanie lepiej, ale do czasu, bo kiedy nasz boss traci coraz więcej życia, robi się coraz szybszy, albo może inaczej, na pewno bardziej zrywny. I to jego przerzucanie strasznie mnie irytuje. Na dodatek przyzywa sobie co jakiś czas wsparcie w postaci łuczniczek, a te, gdyby tego było mało, mogą podpalać mnie swoimi strzałami, jak i jeszcze ziemię na arenie. Nie powiem, utrudnia mi to trochę walkę. Ale dobra, szybka cofka i leczenie. Jakoś podejdę tego dziada. No chyba, że zacznie kręcić się jak Garen. I dodatkowo słać masę mini-tornad we wszystkich kierunkach. Nadciąga noc, a ja dalej próbuję. Idzie coraz lepiej. Pierwsza faza wychodzi naprawdę dobrze. Tą drugą, no może być jeszcze lekki problem. Tym bardziej, że muszę nauczyć się sygnalizacji jego wszystkich ataków. Ale nie ma tego złego, walczyłem z nim tak długo, że nie zauważyłem, że część okolicznych mobów znów zaczęła się respić. A dzięki temu, wracając na pole walki, udało mi się zdobyć kolejny odłamek magicznej broni. Pikę gladiatora. Nie, no teraz to już muszę zdobyć tą kuźnię. Tu wam lekko zaspoileruję, to nie jest jedyny drop w tym odcinku. Także oglądajcie uważnie do końca. Nie powiem, miejsca na nowe łupy trochę brakowało, więc zbieram tylko te najcenniejsze. Szybka podmianka zaklęć na praktycznie same zaklęcia nekromanty i pora na kolejną próbę. Moja taktyka na wykorzystanie nieumarłych w pojedynku sprawdziła się, bo przeciwnik co chwilę był dezorientowany. No ale tylko do czasu, bo nagle pojawia się dodatkowy patrol, który jest razem z nim 10 razy mocniejszy od mojej armii. To ja może zabiorę jednak swoje rzeczy i wrócę tutaj później. Dnia 85. Decydowałem się na
na szybki powrót do bazy, bo bez dodatkowych ulepszeń ta walka może być zbyt monotonna. A zresztą mam pełno schematów do odblokowania. Tym bardziej chciałbym skupić się na zrobieniu jednego konkretnego setu, a do tego będę potrzebował naprawdę dużej ilości zwojów. Dodatkowo stawiam w końcu wcześniej zdobyty ołtarz styksowego przebudzenia, że za wampirzą walutę może odblokować mi umiejętność pasywną. I to może nie być głupi pomysł, żeby kupić kilka ulepszeń. I dodatkowo zanim wyruszę na kolejną wyprawę, jeszcze nocy 85 przeobrażę swój jakże pusty ogród w coś ładniejszego i dostawię dodatkowe grządki. Dobra, powiedzmy, że wygląda dużo lepiej, ale nie ma co czasu tracić, bo kupę grindu mnie jeszcze czeka. Na dodatek noc 86 ma okazać się krwawą nocą, więc wsiadam na swojego wiernego wierzchowca i pędzę czym prędzej na ziemię wampirów. No dobra, tak myślałem, że pojadę, bo nagle zacząłem robić chaty chłopów i parę obozów. No dobra, miasto babuni krawcowej też sobie odhaczę, bo na szczycie tego wzgórza znajduje się kaplica, w której jest pełno kapłanek, a krwią uczonej nie pogardzę. Ale zamiast krwi uczonej znalazłem tylko niczego sobie krew wojownika. Kolejny sługa zawsze się przyda, a w dużej skrzyni w kościółku czeka na mnie kolejny odłamek magicznej broni, plus nowa wspaniała peleryna dla mojej wampirzycy i teraz jestem 10 na 10. Oho, chyba komuś nie spodobało się splądrowanie jego świątyni, ale kilka ciosów glewią powinno załatwić sprawę. Ta, i znów pełna sakwa. A ja miałem na ziemię wampirów jeszcze pojechać. No nic, trzeba wracać i spróbować dnia następnego. Stawiam skrzynię w holu. Komu to przecież przeszkadza? Potem to posortuję. Wydaję jeszcze do cna 91% krew wojownika i w sumie wskakuj do trumny. Będziesz nowym sługą. I zaopatrzony w nowe zapasy krwi mogę w końcu ruszać na wampirze ziemię. I tutaj plan jest prosty. Minimum muszę zdobyć 450 tyksowych odłamków, żeby móc odblokować darmowy perk pasywny. Zapewne będę odblokowywał je losowo, więc fajnie by było wydropić troszkę więcej tej waluty. Z wampirami się nie pieszczę. Robię im dosłowne czystki, trup ściele się gęsto, a najlepszymi rzeczami dającymi najwięcej styksowych odłamków są te wielkie kryształy kultystów. Oj, jak ja im je chętnie odbiorę. I muszę przyznać, że dropienie tych styksowych odłamków nie jest wcale takie trudne. Ciekawe, czy podczas rajdów więcej ich wypada. Ej, czekaj, krew robotnika 87%? Panie, biorę to w ciemno. Tylko najpierw wyczyszczę do reszty obóz wszelkich wampirów. I kolego, zapraszam cię do mojego zamczyska. Oj, coś czuję, że niebawem to ty mi się przydasz. Obóz oczyszczony, ale ja potrzebuję więcej odłamków. Dlatego pora na kolejny. I tutaj to samo. No dobra, nie tak samo. Bo w drugim obozie mogę wybijać jedynie przeciwników i z nich pozyskiwać kryształy. A tych dużych kryształów niestety tutaj nie ma. I zostało mi jeszcze tylko skrzynie. I tutaj uprzedzam od razu wszystkie osoby, które wpadły na ten sam pomysł co ja. Miejsca rajdów, kiedy nie odbywa się na nich rajd, to kiepska lokacja do grindowania odłamków. Ponieważ te w większości znajdują się w skrzyniach i nie jest ich tak wcale dużo, a z przeciwników leci naprawdę ich mało. Ale za to klasyczne obozy, no tutaj to bajka. I zdecydowanie robi się je 10 razy przyjemniej niż puste miejsca rajdów. Muszę tam w końcu przyjść, jak będzie ten rajd. No ale dobra, noc 88 dokończyłem ostatni z 3 obozów. Dzięki czemu zdobyłem 466 podstawowych odłamków i 8 tych większych. Szybko potem wróciłem do krainy centralnej. Zgromadziłem jeszcze kilka schematów po drodze i zgarnąłem kolejny raz darmowe łupy z chaty stracha na wróble. Swoją drogą to miejsce można wykorzystać jako darmową farmę lutu. Dodatkowo, korzystając z faktu, że w obozach jest pełno harcowników i leci z nich kupa przydatnych schematów, pozbieram ich kilka. Bo te, które i tak już mam odblokowane, mogę przerobić na kolejne darmowe zwoje. W międzyczasie też miałem okazję zgarnąć 90% krew okrutnika, ale niestety kolegami wybuchł. Ta, to ci peszek. Ale w sumie leci tutaj kupa książek. To nimi sobie mogę łzy otrzeć. Tak samo jak masą przedmiotów, które w międzyczasie zdobyłem. Nowe schematy z ksiąg odblokowane. Resztę niepotrzebnych przerobiłem na dodatkowy papier i zwoje. Potem obudziłem nowego sługę, a dzięki uprzejmości cudownego RNG za wydane zwoje odblokowałem w końcu kompletny wampirzy set. Ale że szczęście mnie nie opuściło, to postanowiłem w końcu wydać zgromadzone odłamki i tu kolejny sukces, dostając zwiększoną prędkość ataku
ataku podstawowego plus porażenie wywołuje 20% więcej obrażeń. I powiem szczerze, czuję tą szybkość. A na dodatek nowo zdobyty set miał zwiększyć moją siłę fizyczną oraz zwiększyć siłę umiejętności broni o 5%, a czas odnawiania cooldownów na niej miał spaść o 4% za kompletny set. Nie no, teraz to ja będę ustawiony. Rozkładam resztę zgromadzonych dóbr. 3 magiczne bronie czekają już w skrzyni na moje wykucie. I ten nowy kompletny secik wygląda nawet dobrze, ale nadal wolę skin sukienki. Dodatkowo pochylę się też nad prośbą jednego z was i oświetlę moje zamczysko. Przy okazji odświeżając sobie odrobinę swój własny wampirzy pokój, dodając nowe podłogi, ściany i kilka ozdób. Ale czekaj, bo zapomnę. Przecież mogę jeszcze wytworzyć ulepszone wersje posiadanych broni. I teraz dopiero mogę się zająć dekorowaniem całego pokoju. I nie powiem, w tym momencie sam siebie zaskoczyłem, że wyszedł mi tak piękny Burger Room. Nie no, żarcik, wyszło naprawdę ekstra. I już wiem, jak w przyszłości udekoruję cały zamek. No ale obiecałem pochodnie, no to niech będzie więcej pochodni. I muszę wam przyznać rację, oświetlony zamek naprawdę dobrze wygląda. No ale dobra, kończmy sekcję od Pizumi Pałac, bo nowa broń już zdobyta, a całkowity level skoczył dość mocno. Dodatkowe mikstury też już są uważone, więc z nadejściem nocy 91 pora na kolejne spotkanie z naszym starym znajomym, kapitanem gwardii. I już teraz na tym levelu to ty mi się nie wywiniesz. Tak szczerze, z tymi boostami do szybkości i armią nieumarłych wręcz go pożeram. I zachwycony, nie mam na co czekać. Cassius Zdrajca będzie moim kolejnym celem. Ale najpierw przerwa na szybką rybkę, bo ostatnio mi ich w zamku brakuje. I tak pędzę drogami, ale stój, prawie 100% krew stworzenia. Tylko nie mogę cię przetransportować. Okazało się, że mam za mało klatek, bo sporo dobrych krwiodawców ostatnimi czasy leci. Więc trzeba postawić większy loch. A tego kolegę powoli doprowadzić do mojej bazy. Bardzo powoli i ostrożnie, żeby nikt go nie uderzył. I przy okazji muszę go jeszcze bronić, ale to nie jest żaden problem. No chyba, że dostanie z bomby. A nie, jednak przeżył? No kurwa, musiał się podpalić. To jeszcze pod samą bazą. Aha, to są jakieś jajca normalnie. Na przyszłość muszę się zabezpieczyć, dlatego też dostawiam dodatkowe klatki w zamczysku. I czuję już, że czeka mnie niedługo poważna przebudowa zamku, bo delikatnie miejsca zaczyna mi w nim brakować. No ale dobra, ruszajmy. Jeszcze tego samego dnia, czyli 92, przybywam znów na ziemię wampirów w poszukiwaniu generała Cassiusa Zdrajcy. I tak szczerze, nie musiałem go daleko szukać. Wychodzi na to, że kręci się po głównych ścieżkach na mapie, jak lodowa kuszniczka, a na dodatek, jak to na faceta w podeszłym wieku przystało, ma obstawę z porządnymi argumentami. Dlatego teraz będę nazywał go generałem z wyrolem. I nie powiem, bo ten pomysł na dołożenie mu 2 sukubów nie jest wcale taki głupi, ponieważ te co chwilę mnie obezwładniają, dzięki czemu generał z wyrol może łoić we mnie cios za ciosem. I dopiero po usunięciu tej obstawy coś czuję, że będzie do zrobienia. Oj, jak ja się pomylę, bo i bez niej radzi sobie naprawdę świetnie. Swoją drogą przypomina mi trochę Lich Kinga z Warcrafta, ale pora się wycofać i wyleczyć, może mnie nie znajdzie. A ten co mi tu Jezusa odgrywa? I nagle jak się pojawił, tak szybko zniknął. Ciekawe. No ale dobra, trzeba ewidentnie podejść go sposobem. Powolnienie, wysysanie życia i piorun kulisty powinny dać sobie z nim radę. Ale czekaj, to coś nowego, oddzielił się od miecza. I dopóki nie zbije Lich Kingowego miecza, ten nie otrzymuje obrażeń. Dodatkowo okazuje się, że w przypadku tego bossa walka jest utrudniona ze względu na to, że co jakiś czas muszę przyszpilić go jego własnym ostrzem. A na dodatek jego druga faza robi niezłą czystkę na mapie. A gdyby było mało utrudnień, to za pierwszym razem nie atakuje, gdy oddziela się
się od miecza, ale podczas fazy drugiej nie widzi z tym najmniejszego problemu. I sporym utrudnieniem okazują się również pobliskie ludzkie patrole, które blisko krainy centralnej lubią patrolować okolice na wampirzych ziemiach i przeszkadzać mi w moim starciu. I niewiele brakowało, żeby ten Zwyral padł. Ale czekaj, do głowy wpadła mi myśl. W okolicy są ludzkie patrole. To pora je jakoś wykorzystać. I nawet sami biją Lich Kingowy miecz. Lepszej sytuacji wyobrazić sobie nie mogłem. I choć walka trwała dość długo, nawet zrespiły się na nowo wokół niego sukuby, to co jakiś czas wycofując się i czekając na pomoc ludzkich patroli, dnia 93 udało mi się ubić gada. Bez problemu, potężnym wjazdem. Na dodatek po pokonaniu go zdobyłem kolejny schemat na magiczną broń. Tym razem na bliźniacze ostrza. Nie no, gra mnie teraz rozpieszcza. I dopóki nie zdobędę tych cacuszek, nie biorę się za kolejnych bossów.